Po pierwsze tutaj powyżej znajduje się napis Model 1, czyli ten pierwotny, pierwszy model odkurzacza Baby Daisy, a z drugiej strony oczywiście trzeba odkurzać, co myślę, że wymaga pewnego przećwiczenia. Żeliwna podstawa z napisem Daisy, z takimi malutkimi stokrotkami. Bardzo ładnie wykonany jest ten odkurzacz. No niestety w środku worka na kurz nie mamy. Można takim zabytkom przez jakieś zbyt nachalne czyszczenie bardziej zaszkodzić niż pomóc. A jeżeli powstał krótko później, no to było to już za czasów panowania króla Jerzego V czy George'a V. Cześć, dzisiaj bardzo chciałbym Was zaprosić na wspólny, pewnie znacznie krótszy niż zwykle przegląd tego urządzenia, które mam dzisiaj na stole. Od razu powiem, że jest to odkurzacz, chociaż pewnie wielu osobom z odkurzaczem wcale się nie kojarzy. I jest to odkurzacz najstarszy ze wszystkich, jakie tutaj do tej pory na kanale oglądaliśmy. Jeżeli dobrze pamiętam, to najstarszymi odkurzaczami tutaj prezentowanymi dotąd, odkurzaczami elektrycznymi, były odkurzacze Electrolux Model 5, pochodzące z około 1925 roku. Oglądaliśmy też kilka innych odkurzaczy pochodzących powiedzmy z drugiej połowy lat 20. Natomiast ten odkurzacz, który mam dzisiaj na stole, odkurzacz produkcji brytyjskiej, no jest, myślę, że od tych Electroluxów jakieś około 15 lat starszy, bo pochodzi, powiedziałbym tak bardzo ogólnie, z około 1910 roku. Jeżeli ktoś ma większe doświadczenie z tymi brytyjskimi odkurzaczami, to pewnie byłby w stanie go troszkę dokładniej datować, ale myślę, że ta data 1910 jest taka w miarę odpowiadająca rzeczywistemu okresowi produkcji tego odkurzacza. Odkurzacz nie jest wyposażony w silnik elektryczny, jest to urządzenie manualne, miechowe, czyli siła ssania, podciśnienie jest tutaj wytwarzana troszeczkę podobnie jak w przypadku takiego klasycznego miecha, czyli w tym momencie zasysamy powietrze przez te znajdujące się tutaj otworki, a kiedy ściskamy te dwie części miecha, powietrze wylatuje tędy. Tutaj kawałek skóry działa jak wentyl, zakrywa te otworki. No, nawiasem mówiąc, z takim miechem też można do pewnego stopnia odkurzać, można przynajmniej ten kurz przegonić gdzieś z jakichś trudno dostępnych zakamarków. A gdyby rzeczywiście tutaj podłączyć na przykład taki wąż, to w pewnym sensie można by nawet, zamontowawszy tutaj jeszcze w środku jakiś worek na kurz, można by w pewnym sensie tym miechem odkurzać i dokładnie taka idea stała za konstrukcją tego miechowego odkurzacza. Odkurzacza produkowanego przez firmę Daisy Vacuum Cleaner w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Tak jak słyszałem, tak jak czytałem, podobno tego typu odkurzacze zaprojektowane zostały jeszcze pod koniec XIX wieku we Francji, natomiast ich produkcję uruchomiono dopiero w pierwszej dekadzie, czy pod koniec pierwszej dekady XX wieku, właśnie w Birmingham przez firmę Daisy Vacuum Cleaner. I nie był to wcale jedyny model produkowany przez tą firmę. Były też, jeżeli chodzi o tego typu odkurzacze, to jest akurat Daisy numer 1, czyli wydaje mi się, że pierwszy, najstarszy model tego typu odkurzaczy. Potem pojawił się odkurzacz Baby Daisy numer 2 i Baby Daisy numer 3. Baby Daisy numer 2 różniła się od tego pierwowzoru tym, że odkurzacz był szerszy. Myślę, że mniej więcej 2 razy taki, albo co najmniej o 1/3 szerszy, czyli już zapewniał troszkę więcej miejsca na worek na kurz, większą siłę, większe wytwarzane podciśnienie dzięki tym większym miechom. Natomiast model trzeci różnił się jeszcze dodatkowo tym, że był nie tylko szerszy, ale miał tutaj też takie podwójne miechy z każdej strony, czyli pewnie jeszcze ta siła pompowania, to podciśnienie wytwarzane przez odkurzacz było prawdopodobnie jeszcze większe. Ta firma Daisy Vacuum Cleaner z Birmingham produkowała też szereg innych modeli. Był taki bardzo prosty Daisy Sweeper, który wyglądał trochę jak nasze ręczne odkurzacze Kasia z PRL-u z takimi obrotowymi szczotkami. Daisy Sweeper numer 2 był już znacznie bardziej skomplikowany, bo miał też coś w rodzaju takiego miechu jak Baby Daisy, tyle że
był, no dzisiaj nazwałoby się to odkurzaczem pionowym. Z przodu miał ssawkę, 2 kółka, a ten cały miech był umieszczony powyżej, no i podczas odkurzania nim trzeba było tym miechem pompować. Był też chyba z tej firmy Daisy odkurzacz model F, to była już taka wielka szafa z korbą, czyli ktoś musiał kręcić tą korbą, tam był na pewno w środku też jakiś miech, który powodował powstawanie podciśnienia, no a druga osoba odkurzała. No i był też jeszcze duży elektryczny model, co najmniej jeden, może więcej odkurzaczy Daisy, też ogromne urządzenie. W ogóle to nie jest tak, że w tym czasie na samym początku XX wieku nie było jeszcze odkurzaczy elektrycznych. Owszem, w pierwszej dekadzie XX wieku już były dostępne nawet całkiem poręczne modele elektryczne, ale po pierwsze, oczywiście były one bardzo, bardzo drogie, czyli dostępne tylko dla stosunkowo niedużego, wąskiego grona najbardziej zamożnych klientów. Po drugie, no jednak wtedy jeszcze w bardzo, bardzo wielu miejscach elektryczność nie była dostępna, a tam, gdzie była dostępna, jednak wiele osób obawiało się elektryczności, jakkolwiek to dzisiaj brzmi. Obawiano się porażenia prądem, obawiano się pożarów i wiele osób no jednak z dużą rezerwą podchodziło do urządzeń elektrycznych. Dlatego w owym czasie, jeszcze na początku XX wieku, przed I wojną światową, w okresie I wojny światowej, myślę, że właśnie gdzieś mniej więcej do lat 20. tego typu miechowe odkurzacze, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, cieszyły się dużą popularnością, były stosunkowo niedrogie, nie wymagały elektryczności, nie wiązały się z jakimś realnym czy nierealnym zagrożeniem i w wielu domach można było takie urządzenia spotkać. O ile wiem, firma, która produkowała te odkurzacze, istniała w Birmingham do końca lat 20. do około 1929 roku. Później już tego rodzaju odkurzacze właściwie zostały wyparte przez urządzenia elektryczne. Tyle jeżeli chodzi o ten króciutki wstęp dotyczący historii tego typu odkurzaczy. Rzućmy teraz troszkę dokładniej okiem na samą konstrukcję tego odkurzacza, ale przede wszystkim chciałbym najpierw bardzo podziękować Jackowi za wypożyczenie tego eksponatu do obejrzenia tutaj na kanale, eksponatu z jego kolekcji. Kiedy 2 lata temu organizowana była wystawa odkurzaczy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, tego odkurzacza pneumatycznego Baby Daisy z Birmingham jeszcze nie było, bo wtedy jeszcze nie znajdował się w zbiorach Jacka. Było tam kilka innych, również obsługiwanych ręcznie, pneumatycznych odkurzaczy, ale mam nadzieję, że przy następnej podobnej wystawie o historii odkurzania, sprzątania i o historii odkurzaczy i o historii różnych konstrukcji odkurzaczy, na honorowym miejscu znajdzie się tam również ten odkurzacz Baby Daisy z początku XX wieku. Aby ten odkurzacz w ogóle mógł działać, abyśmy mogli tutaj nim pompować, konieczny był jeszcze drążek mocowany tutaj w tym żeliwnym mocowaniu. Co prawda nie mam takiego oryginalnego drążka, jaki powinien przy tym odkurzaczu się znajdować. Zresztą on chyba nawet nie był drewniany, tylko była to taka metalowa rurka zakończona gumową rączką, tak jak widziałem na większości zdjęć, ale oczywiście można było użyć tutaj też po prostu jakiegoś w miarę solidnego drewnianego drążka od szczotki, byle tylko się nie złamał. Akurat ten, który mam, nie wiem już od czego, ale idealnie pasuje do odkurzacza Baby Daisy. I w ten sposób, przydeptując nogą tutaj tę część odkurzacza, tak aby unieruchomić jego korpus, można było pompować i na zmianę jeden miech rozciągał się, zasysał powietrze, drugi był składany, ściskany i wyrzucał powietrze tutaj otworem wylotowym. Potem, kiedy ten drążek ciągnęliśmy w drugą stronę, ten miech był rozsuwany, zasysał powietrze, ten był ściskany, wyrzucał powietrze tutaj przez te otwory wylotowe. W zasadzie ten odkurzacz był przewidziany dla 2 osób. Do obsługi były przewidziane 2 osoby, to znaczy jedna osoba pompowała, a druga osoba odkurzała. Zwykle byli to pracownicy, nie wiem, służby w jakimś bogatym gospodarstwie domowym. Aczkolwiek teoretycznie jak najbardziej możliwa jest praca tym odkurzaczem przez jedną osobę. Wymaga to po prostu pewnej koordynacji ruchowej, bo z jednej strony trzeba, przydeptując tutaj nogą, pompować tym odkurzaczem,
a z drugiej strony oczywiście trzeba odkurzać, co myślę, że wymaga pewnego przećwiczenia i jest mimo wszystko jednak dosyć dobrym ćwiczeniem fizycznym. Ja ten drążek na razie wyjmę, aczkolwiek tak sobie myślę, że ja go zostawię w komplecie z tym odkurzaczem, skoro on już tutaj pasuje, bo jednak to fajnie wygląda i też jest niezbędne do pracy tego odkurzacza. Tutaj, tak jak powiedziałem, znajdują się pod tymi deseczkami, zresztą z bardzo ładną, no powiedzmy tabliczką znamionową, pod tymi deseczkami, które osłaniają otwory wylotowe, znajduje się jeszcze taki kawałek skóry z obydwu stron, który po prostu pełni tutaj rolę wentyla. Kiedy ten miech był ściskany i powietrze wylatywało, ta skóra się odchylała, powietrze mogło bez kłopotu opuścić tutaj wnętrze tego odkurzacza. Natomiast kiedy ten miech był rozciągany, wówczas ten kawałek skóry zatykał otwory wylotowe, czy w tym przypadku byłyby to otwory wlotowe powietrza, zatykał je i powietrze było wciągane tutaj tym otworem wlotowym. Dokładnie tak samo, prawdę mówiąc, działa to, tak samo działa to w przypadku tego miecha. Tam w środku jest po prostu chyba widoczny tutaj kawałek skóry, który w momencie, kiedy rozciągam ten miech, otwiera się i pozwala powietrzu dostać się do środka, a w momencie, kiedy zaczynam pompować, tutaj ta skóra jest dociskana do drewnianej podstawy, zatyka, może nie 100%, ale jednak zatyka te otwory i powietrze może wydostawać się tutaj tym otworem, tą dyszą wylotową z miechu. W tym przypadku działa to dokładnie tak samo, tyle że mamy dwa takie miechy po każdej stronie tego odkurzacza. Tutaj znajduje się, te miechy są wykonane ze skóry, która no niestety już tutaj, zwłaszcza w jednym przypadku, bardzo popękała, także to jest w ogóle nieszczelne i przynajmniej ten jeden miech by nie funkcjonował. Natomiast w przypadku tych innych odkurzaczy, nowszych troszeczkę odkurzaczy z serii Daisy, wydaje mi się, że na zdjęciach widziałem, że te miechy były wykonane z jakiegoś takiego impregnowanego brezentu czy czegoś takiego. Chyba już nie ze skóry, ale tego nie jestem na 100% pewien. Także tutaj powiedziałem już o otworach wylotowych, powiedziałem już o mocowaniu drążka. Na górze mamy taką bardzo ładną rączkę do przenoszenia odkurzacza. Tutaj jest ta część podstawy, na którą trzeba było nadepnąć nogą. Tutaj jest jeszcze taka bardzo ładna z dwóch stron żeliwna podstawa z napisem Daisy, z takimi malutkimi stokrotkami. Bardzo ładnie wykonany jest ten odkurzacz. Tutaj mamy jeszcze żeliwne stopki na dole, na podstawie tego odkurzacza. No i ważna rzecz, tutaj znajduje się otwór wlotowy powietrza, zresztą też z logo Daisy Vacuum Cleaner i z takimi malutkimi stokrotkami, akurat pasujący akcent wiosenny. I za tym wlotem powietrza powinien znajdować się worek na kurz, trochę taki jak w późniejszych odkurzaczach workowych. Trzeba było, rozumiem, tutaj te dwie śruby odkręcić, przekręcić tę metalową tabliczkę, aż do momentu, kiedy mogliśmy ją zdjąć. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy w ogóle te śruby trzeba wykręcić. Nie, chyba nie. O, tutaj pewnie znajdowała się jeszcze jakaś gumowa uszczelka, której nie ma. No niestety w środku worka na kurz nie mamy. Tutaj mam wrażenie, że jeszcze też znajdują się dwa wentyle pomiędzy tą główną komorą odkurzacza a każdym z miechów. Być może w takim razie uszkodzenie jednego miecha powodowało, że ten odkurzacz jeszcze z jednym być może mógłby ze znacznie mniejszą siłą pracować. No szkoda, nie ma tutaj tego worka na kurz. Oczywiście można by go dorobić i tutaj do tej metalowej tabliczki przymocować. W środku jest całkiem w niezłym stanie jest ten odkurzacz. Tutaj nawiasem mówiąc widać jeszcze jakieś zaznaczenia wykonane ołówkiem, które powstały podczas wykonywania tego odkurzacza. No już przeszło 100 lat temu. Ja sobie nawiasem mówiąc tak pomyślałem, że bardzo chętnie bym zmierzył sobie wymiary tego odkurzacza i spróbowałbym zrobić coś w rodzaju uproszczonej repliki. No nie zrobię tych ładnych nóżek z żeliwa z napisem Daisy, ale taką konstrukcję z dwoma miechami myślę, że byłbym w stanie odtworzyć i wtedy byśmy zobaczyli, jak taki odkurzacz działa w praktyce. Ważne są jeszcze oczywiście te w cudzysłowie tabliczki znamionowe, które znajdują się tutaj z dwóch stron tego odkurzacza.
ta jest chyba troszeczkę lepiej zachowana. Po pierwsze, tutaj powyżej znajduje się napis Model 1, czyli ten pierwotny, pierwszy model odkurzacza Baby Daisy. Mówiłem już, że model drugi był szerszy, model trzeci miał podwójne miechy z każdej strony. Tutaj mamy napis The Baby Daisy Vacuum Cleaner, patent zarejestrowany w Anglii, tutaj są 2 numery patentów. Tutaj są patenty zarejestrowane we Francji i w Niemczech. Tutaj na środku jest jeszcze patent na znak towarowy, taką stokrotkę, The Daisy. Też jest numer patentu. Napis Entirely British, czyli całkowicie brytyjski. No z tego co czytałem, tak jak już wspomniałem, był on jednak w jakiejś tam formie zaprojektowany we Francji, aczkolwiek nie wiem na jakiej podstawie to w historii tego odkurzacza ta informacja się znajduje. Tego więcej nie znalazłem, kto był ewentualnie projektantem takiego odkurzacza. W każdym razie wyrób jest brytyjski, tak jak już mówiłem, firmy z Birmingham. To jest wszystko, co znajduje się na tej tabliczce. No oczywiście mocy silnika tutaj nie mamy, napięcia znamionowego tutaj nie mamy. Być może były to dane, które znajdowały się na elektrycznych modelach odkurzaczy Daisy. No i to jest w zasadzie, jeżeli chodzi o konstrukcję tego odkurzacza, chyba wszystko. Działanie tego odkurzacza też już omówiliśmy. Myślę, że założę tutaj z powrotem tę tabliczkę na wlocie powietrza. Warto byłoby jakiś stary, płócienny worek jednak znaleźć, żeby ten odkurzacz po prostu był kompletny. No i co? No i teraz tutaj należało podłączyć, ten bardzo ładny metalowy wąż, taki jakie jeszcze później zdarzały się też przy odkurzaczach Electrolux, czy przy innych modelach odkurzaczy z lat 20. Dopiero, nie wiem, gdzieś pod koniec lat 20. chyba zaczęto używać węże w takim materiałowym oplocie. No i mamy tutaj też jeszcze bardzo ładną, cieniutką, bardzo ładną ssawkę, którą montujemy na tym wężu. Ona jest już tak dosyć mocno skorodowana, ale jest w całkiem niezłym stanie, dosyć ciężka. Nawiasem mówiąc, tutaj jeszcze jest też napis Daisy Cleaner, czyli oryginalna ssawka, rura i ssawka od tego odkurzacza. Przypuszczam, że też znajdowały się tutaj jakieś wymienne końcówki do różnych zastosowań, do odkurzania jakichś tapicerowanych mebli, podłóg, może jakieś ssawki szczelinowe, tak myślę, ale w tym komplecie one się nie zachowały. O, tutaj można by powiedzieć, że odkurzacz jest właściwie gotowy do użytku. Oczywiście, jak sprawdziliśmy, brakuje w nim worka na kurz, no ale można by go jakimś workiem innym zastąpić. No i mamy tutaj taki prowizorycznie dorobiony drążek do tego odkurzacza zamiast oryginalnej rączki, która pewnie wyglądała gdzieś mniej więcej tak jak ta rura i była zakończona chyba taką gumowym uchwytem na końcu. Ale teraz myślę, że wygląda to całkiem fajnie. Nie będziemy tego odkurzacza rozmontowywać jakoś szczególnie do czyszczenia, bo on ma swoją taką specyficzną patynę. Nie będziemy czyścić tego węża, tej rury, bo prawdę mówiąc można takim zabytkom przez jakieś zbyt nachalne czyszczenie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Jedyne co, to ja zaraz wezmę jakiś inny odkurzacz i troszeczkę ten odkurzacz Daisy z kurzu po prostu wyczyszczę i zostawimy go w spokoju jako bardzo ładny eksponat muzealny. Pomyślałem sobie, że może fajnie byłoby wyczyścić ten stary brytyjski odkurzacz, innym starym brytyjskim odkurzaczem, ale prawdę mówiąc mam na przykład takiego Hoovera, pewnie gdzieś z końca lat 30., jeżeli się nie mylę, chociaż one były produkowane aż do lat 60., ale tym odkurzaczem akurat dosyć trudno by się ten odkurzaczek Baby Daisy czyściło, no więc wziąłem sobie po prostu mój odkurzacz warsztatowy, który tutaj teraz na co dzień używam, polski odkurzacz Zelmer z 1986 roku. No też jest to w pewnym sensie zabawne, bo tutaj mamy polski odkurzacz, można powiedzieć mniej więcej z końca XX wieku, tu mamy brytyjski odkurzacz z początku XX wieku i ogromną przepaść technologiczną pomiędzy nimi. Swoją drogą ciekawe, czy wtedy, kiedy powstawały te odkurzacze Baby Daisy na początku XX wieku, czy tego rodzaju miechowe odkurzacze gdzieś sprowadzano, gdzieś sprzedawano także w Polsce, czy gdzieś w jakichś bogatszych dworach czy domach mieszczańskich tego rodzaju odkurzacze miechowe były używane. Na pewno już jakieś elektryczne modele
czy to w zaborze rosyjskim, czy w zaborze pruskim, czy w zaborze austriackim jeszcze przed I wojną światową się zdarzały, a czy takie odkurzacze brytyjskie w ogóle były znane wtedy na ziemiach Polski przed I wojną światową. Tego niestety nie wiem, warto byłoby popatrzeć gdzieś na jakieś reklamy w starych gazetach. Także ja biorę teraz tego mojego Zelmera i spróbujemy nim troszeczkę przynajmniej z zewnątrz odkurzyć ten stary odkurzacz Baby Daisy. Tutaj nawiasem mówiąc, jeszcze czyszcząc ten odkurzacz, zauważyłem coś, co wcześniej mi umknęło, czyli numer seryjny chyba 6915 znajdujący się tutaj z tyłu odkurzacza. No, powiedzmy, że tak bardzo ogólnie odkurzyłem ten odkurzacz troszkę z kurzu i pajęczy. Nie będę go bardziej czyścił. Można by ewentualnie zastanowić się nad przetarciem tych skórzanych elementów jakimś środkiem konserwującym do skóry, po prostu żeby to dalej w miarę możliwości nie pękało. No ale i tak nie jest to odkurzacz przeznaczony do użytku. Tego broń Boże nie będę czyścił żadną szlifierką, ani papierem ściernym, ani wełną stalową, bo te elementy węża i tej ssawki są pokryte taką bardzo fajną patyną. Można to tak naprawdę tylko uszkodzić i zmniejszyć też wartość kolekcjonerską tego odkurzacza. Także ja go już zostawiam tak, jak on jest. Chciałbym Wam jeszcze tylko pokazać, jak wygląda ten odkurzacz, no może nie w użyciu, ale w każdym razie jak z niego się korzystało, postawić go na podłodze, tylko no on jest tak fajny, że aż szkoda mi go stawiać tutaj u mnie na tej niezbyt ładnej podłodze w warsztacie, więc chyba wezmę go do domu i postawię na chwilkę na dywanie. Postawiłem jednak odkurzacz na dywaniku w ogrodzie, bo tutaj jest lepsze oświetlenie, czyli przydeptuję podstawkę odkurzacza i poruszając za drążek wprawiam jednocześnie w ruch oba miechy. No nie jest to może bardzo wygodne, faktycznie lepiej byłoby, gdyby takie urządzenie obsługiwały dwie osoby, ale ostatecznie samemu też można sobie poradzić. Oczywiście nie sądzę, żeby w tej chwili odkurzacz był w stanie cokolwiek z tego dywanika odkurzyć. Może gdyby oba miechy były sprawne, może gdybym bardziej zamaszyście poruszał tym drążkiem, no to może wtedy faktycznie przyniosłoby to jakiś efekt. Tak jak powiedziałem, spróbuję zrobić sprawną replikę takiego odkurzacza i wtedy zobaczymy, czy uda mi się faktycznie poodkurzać. Wróciłem jeszcze na chwilkę do warsztatu, spakuję zaraz bezpiecznie ten odkurzacz, ponieważ on jutro wróci do właściciela, do Jacka, któremu jeszcze raz tutaj bardzo dziękuję za wypożyczenie tego fantastycznego zabytku, najstarszego odkurzacza, jaki tutaj na kanale mieliśmy okazję oglądać. Z ciekawości poszukałem sobie informacji, kto panował na brytyjskim tronie w czasie, kiedy ten odkurzacz powstawał. No nie była to już niestety królowa Wiktoria, która panowała bardzo długo w latach 1837-1901, ale jest mało prawdopodobne, żeby ten odkurzacz powstał przed 1901 rokiem, raczej nie. Chociaż jeżeli faktycznie zaprojektowany został gdzieś już pod koniec XIX wieku, no to można powiedzieć, że on właściwie pod względem konstrukcji, ale też pod względem designu, tego takiego specyficznego uroku, pochodzi w pewnym sensie z czasów wiktoriańskich, czy jest taką spuścizną albo echem czasów wiktoriańskich. Być może ten odkurzacz powstał za czasów panowania króla Edwarda VII, czyli w latach 1901-1910. No to już jest możliwe, bo firma Daisy Vacuum Cleaner w Birmingham już pod koniec tej pierwszej dekady XX wieku istniała i możliwe, że ten odkurzacz już około 1910 roku powstał, a jeżeli powstał krótko później, no to było to już za czasów panowania króla Jerzego V czy George'a V od 1910 aż do 1936 roku, czyli gdzieś może we wczesnych latach panowania króla Jerzego V ten odkurzacz został zbudowany i był używany.
Zastanowiłem się też, czy mam tutaj w zbiorach jakieś urządzenia, które mogłyby być ewentualnie w jakiś sposób spokrewnione z takim odkurzaczem Baby Daisy. No oczywiście o tym miechu już mówiliśmy, to jest urządzenie, któremu chyba najbliżej jest do tego odkurzacza. Taki miech najczęściej był używany no albo do rozpalania ognia w jakichś piecykach, kominkach, albo troszkę większe wersje takich miechów używane były w kuźniach. Zresztą fajnie byłoby kiedyś taki duży miech kowalski zdobyć. Mam tutaj też bardzo ciekawe urządzenie, to jest taka tak zwana Waschpumpe, czyli niemiecka pompa do prania. Brakuje tutaj jeszcze takiego długiej rurki, ona jest ucięta z takim, nie wiem, kielichem na końcu. Wkładało się ten kielich po prostu do jakiejś miski z praniem, do bali z praniem i pompowało się taką pompą i to po prostu powietrze wychodzące przez ten kielich powodowało ruch wody, jej spienianie i wprawiało w ruch tę bieliznę znajdującą się w misce i ułatwiało pranie. Zresztą tę Waschpumpę obejrzymy dokładniej w oddzielnym odcinku. Oczywiście można powiedzieć, że z takim odkurzaczem spokrewnione są wszelkiego rodzaju pompki, tak jak ta słowacka chyba pompka do materaców z czasów PRL-u. Jako aparaty miechowe bardzo często nazywane są takie stare aparaty fotograficzne, aczkolwiek tutaj oczywiście ten miech służy jedynie za osłonkę całej tej optyki. Nie ma on żadnej funkcji sprężania powietrza. Umożliwia tylko dosyć łatwe składanie i rozkładanie tego aparatu fotograficznego. No, instrumenty muzyczne oczywiście, akordeony, harmonie, tego typu rzeczy, których tutaj niestety nie mam. No i w ogóle bardzo dużo instrumentów wykorzystujących właśnie sprężane powietrze. Mam tutaj też taką malutką pompkę akwarystyczną, którą oglądaliśmy w oddzielnym odcinku. No tutaj też jest taka malutka membranka, która wprawiana w ruch przez elektromagnes pompuje powietrze do akwarium. A tutaj mam starą polską maskę przeciwgazową z 1939 roku. Ona oczywiście niczego nie pompuje, ale wentyle, które znajdują się w tej masce, działają właściwie bardzo podobnie jak takie wentyle właśnie w tego rodzaju pompkach, miechach, czy tak jak wentyle w odkurzaczu, który dzisiaj oglądaliśmy. Tyle, że są wykonane z gumy, a nie ze skóry, tak jak tutaj i jak w odkurzaczu Baby Daisy. Myślę, że jeszcze takich urządzeń można by naprawdę wiele znaleźć, wiele przykładów. Może nawet uda mi się kiedyś więcej tego typu mechanizmów tutaj na kanale pokazać. A ja, tak jak powiedziałem, wezmę się teraz za zmierzenie elementów tego odkurzacza, bo chciałbym zrobić taką troszeczkę uproszczoną replikę, na podstawie której będziemy mogli zaobserwować działanie, no i ewentualną skuteczność takiego urządzenia. Także mam nadzieję, że w jednym z następnych odcinków spotkamy się właśnie z taką repliką odkurzacza Daisy, czy Baby Daisy, a mam wielką nadzieję, że takie stare odkurzacze mechaniczne, wyposażone właśnie w miechy, będą się tutaj jeszcze pojawiały, bo było mnóstwo ciekawych, głównie chyba brytyjskich konstrukcji tego typu i no na pewno podczas kolejnej wizyty w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, być może przy okazji jakiejś kolejnej wystawy starych odkurzaczy, uda się nam jeszcze tego typu urządzenia obejrzeć. A Baby Daisy wraca jutro do domu. Wam bardzo dziękuję. Bierzemy się w kolejnych odcinkach za kolejne ciekawe urządzenia z historią. Myślę, że za następne tostery, niedawno widzieliśmy tutaj też taki pochodzący jeszcze z NRD toster Elem, bardzo nietypowy, a ponieważ wiosną tego roku planowana jest właśnie w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie wystawa tosterów, no to nimi będziemy się też sporo w najbliższym czasie zajmować, co jest też fajne, bo przy okazji można spróbować mniej lub bardziej udanych tostów. Cześć i do zobaczenia w następnych odcinkach.